Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test nowego Opla Astry, który jest pierwszą generacją tego modelu powstałą, gdy Opel jest już częścią grupy Stellantis i chociaż w tym samochodzie wyraźnie to widać, to efekt końcowy takiego zabiegu jest naprawdę udany. Przyznam, lepszy niż się spodziewałem i więcej o tym powiem w dalszej części filmu, prezentując egzemplarz w wersji GS, a także z hybrydą 180 koni plug-in, który dostałem do Jasna kilka dni. Startujemy! Konsekwencją obecnej przynależności Opla do grupy Stellantis jest fakt, że testowany model jest konstrukcyjnie zbliżony do nowego Peugeota 308 i DS4, ale w kwestii wyglądu nadwozia ma on swój indywidualny styl, który wypada według mnie naprawdę ok, ponieważ dostaliśmy tutaj filozofię stylistyczną Vizor, opierającą się o wyrazisty przód nawiązujący do przeszłości marki i modelu Manta. Nie jest to co prawda zupełna nowość, ponieważ Vizor wcześniej pojawił się już w crossoverze Mokka, ale niższe nadwozie Astry moim zdaniem lepiej pasuje do tej stylistyki i efekt końcowy jest miły dla oka, bo testowany model ma sporo charakteru i może to efekt świeżości, ale na ulicy trochę osób się za nim oglądało, a to jakby nie patrzeć w końcu tylko hatchback Opla. Wersja wyposażeniowa też na pewno wpływała na taki stan rzeczy, bo w GS dostaje się inny zderzak z przodu, ale najbardziej zwraca uwagę w nim kolorystyka, bo na czarno wykończony jest przedni panel, w tym samym kolorze są też wstawki na zderzakach, znaczki Opla, dach, a także 17-calowe felgi, które w testowanym egzemplarzu zastąpione zostały 18 za 1300 zł. Czerwony lakier metalik kosztuje z kolei 2700 zł i w takim zestawieniu Astra zyskuje trochę groźnego wyrazu. Wnętrze też oparte zostało o czarny panel nawiązujący do przedniego pasa nadwozia, w którym wtopione zostały ekrany i to najbardziej przykuwa tutaj uwagę. Poza tym na desce rozdzielczej mamy ładne kształty, w GS urozmaicenie kolorystyczne czerwone, niżej na tunelu środkowym jest za pusto i nudno, no ale fakt zostaje, że wnętrze nowej Astry znowu ma więcej charakteru niż w poprzedniej generacji i moim zdaniem wygląda od niej po prostu lepiej. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w Astrze mamy miękkie tworzywo wysokiej jakości o miłej dla oka fakturze. Podoba mi się też ten wzorek przypominający wyścigową szachownicę. Na drzwiach pozytywnie oceniam także wstawki ekoskórzane tutaj oraz na odpowiednio miękkich podłokietnikach. Na minus za to wypadają tutaj elementy z fortepianowej czerni oraz tutaj bardzo tandetnie wyglądający taki twardy, połyskujący plastik w zbyt eksponowanym miejscu. Poprawy wymaga też moim zdaniem tunel środkowy, ponieważ po pierwsze nie prezentuje się zbyt ciekawie pod kątem takim projektu, ale również fortepianowa czerń tutaj, te gumowe zasuwy uchwytów na jakieś kubki czy coś, to trudno jest utrzymać w czystości i też po prostu brzydko się prezentuje. Wyżej jest lepiej, jeśli chodzi o jakieś drobniejsze elementy sterujące, to jest wykonane na odpowiednim poziomie, też żadnych problemów ze spasowaniem nie ma, więc chociaż tunel środkowy obniża ogólną ocenę, to i tak jest ona zdecydowanie pozytywna. Dwa 10-calowe ekrany w kabinie na szczęście nie są ograniczone do bogatszych wersji wyposażeniowych, przez co efekt stylistyczny, który mają generować, obecnie jest w każdym egzemplarzu. Poza tym od bazowej odmiany nazwanej Edition liczyć można na chociażby zwykły tempomat, automatyczną klimatyzację jednostrefową, czujniki parkowania, spodziewane systemy bezpieczeństwa czy światła LED. Zatem jest to taki akceptowalny i przyzwoity poziom, jeśli komuś zależy na minimalizacji ceny. Elegans, gdzie dochodzi z istotniejszych rzeczy kamera cofania, aktywny tempomat, większe felgi albo podgrzewana przednia szyba to najrozsądniejsza odmiana moim zdaniem przy ograniczonym, ale nie aż tak budżecie. W GS dostaje się głównie dodatki stylistyczne, ale też na przykład kamery 360 stopni i od tej odmiany zaczyna się już przestrzeń dla osób, które chcą po prostu, aby samochód był możliwie fajny, bez patrzenia aż tak na pieniądze, a topowy Ultimate jest propozycją na zasadzie zaznacz wszystko, gdzie tylko kilka rzeczy można dokupić ekstra, jak skóra czy lepsze audio. Z kolei jeśli chodzi o paletę silników, to w tym obszarze nowa Astra przejęła w 100% jednostki napędowe z byłej grupy PSA i propozycje tylko spalinowe opierają się na 3-cylindrowej benzynie 1.2 i tam można mieć 110 albo 130 koni mechanicznych. Jedyny diesel też ma 130 koni, a osoby chcące dysponować większą mocą muszą od razu celować w hybrydę plug-in i szkoda, że nie ma jakiejś pośredniej wersji bez akumulatorów, bo wariant hybrydowy względem benzyny 130 koni z automatem to podwyżka o aż 38 100 zł. Generalnie testowany egzemplarz kosztował w bogatej konfiguracji 187 500 zł. Gdyby ktoś chciał wziąć Astrę w wynajmie długoterminowym, to powiem, ile by to jeszcze kosztowało na przykładzie rozsądniejszego egzemplarza z benzyną 130 koni, automatem i w wersji Elegance za około 130 000 zł i oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry weźmie 4-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów 20 000 i wtedy miesięczna rata to 1855 zł netto albo 2282 zł brutto z przeglądami i częściami eksploatacyjnymi w cenie. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlis Polska znajdują się też inne dostępne modele.
W gamie silników Astry znaleźć ma się również wariant hybrydowy 225 koni z napędem na obie osie, ale aktualnie nie jest on dostępny i maks co można mieć to łącznie 180 koni mechanicznych napędzających przednią oś i generowanych przez czterocylindrową benzynę 1.6 150 koni połączoną z układem elektrycznym rozwijającym 110 koni mechanicznych, który czerpie energię z akumulatorów 13,2 kWh. Daje to taki sprint od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Pojemność akumulatorów w Astrze nie jest jakaś ogromna i w mieście przy temperaturze około 5 stopni na plusie uzyskiwamy około 35-40 km w trybie elektrycznym. Sprawia to, że rozpatrując dynamikę tego samochodu w trasie wypada zakładać, że zdecydowana większość dystansu pokonana zostanie w trybie hybrydowym i z pustymi bateriami i w takich warunkach samochód radził sobie bez zarzutu, bo nie musiałem przesadnie planować wyprzedzania czy innych manewrów. Pomimo słusznej mocy na papierze, Astra w hybrydzie nie jest jednak takim ostro zrywnym samochodem i wynika to z pracy układu napędowego, gdzie wciskając gaz do oporu czuje się, że auto jakby czekało z przyspieszeniem na wkręcenie się spalinowca na obroty i trwa to czasami za długo, a też zdarzają się wtedy okazjonalne braki płynności podczas przyspieszania. Zdecydowanie lepiej hybrydowa Astra radzi sobie, gdy bardziej umiarkowanie wciska się pedał gazu, ponieważ wtedy skrzynia robi rozsądniejsze redukcje i takie o 1 albo 2 biegi wychodzą jej praktycznie natychmiast, a silnik elektryczny zapewnia wsparcie nie w formie gwałtownej, natychmiastowej reakcji wstępnej, bo ta jest mniej wyczuwalna, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, a bardziej upłynnia cały proces przyspieszania i jeżdżąc w takim stylu odbiór dynamiki był według mnie najlepszy i pozwalał na wspominane podróżowanie ze spokojną głową. Ogólnie zatem skrzynia biegów o 8 przełożeniach zachowywała się płynnie i pracowało szybko, więc jedynie z gazem w podłodze można mieć do niej zastrzeżenia, co przy charakterze auta nie jest problematyczne. Dobrze wypada również kultura pracy silnika, który mało zwraca na siebie uwagę i przy trochę wyższych prędkościach nawet trudno jest na słuch ogarnąć, czy jest odpalony, czy samochód znajduje się w trybie elektrycznym, a gdy benzyna wkręca się na obroty, to ma neutralne, wygładzone brzmienie, takie jakiego mógłbym się spodziewać po współczesnym czterocylindrowcu i biorąc to pod uwagę powtórzę się, że szkoda, że jeśli ktoś nie chce hybrydy, to jedyne na co może liczyć w benzynie to silnik 1.2. W bezstrzelestnym trybie elektrycznym podróżować można do 135 km na godzinę i mocny silnik pozwala na rozsądne przyspieszanie bez konieczności budzenia do życia spalinowca, a gdy energia się wyczerpie, to dostaje się zwykłą hybrydę, gdzie benzyna przyspieszając powyżej 30 km na godzinę wkracza stosunkowo wcześnie, ale utrzymując prędkość czy w korkach można jechać tylko na prądzie. Przekładało się to na zużycie paliwa w Warszawie przy pustych akumulatorach w okolicach 6,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach pozamiejskich z prędkościami 50-90 km na godzinę było to 5,5-6 litrów, na ekspresówkach 6,5-7 litrów, a na autostradach 8 litrów, zatem wyniki są ok, ale też jakieś spektakularnie niskie nie są, co w połączeniu z zasięgiem sprawia, że hybryda w Astrze jest propozycją głównie dla osób, które mają swoje gniazdko, nie jeżdżą na co dzień bardzo dużo i mają za to dużo pieniędzy i lepszym wyborem jest moim zdaniem zwykła benzyna, a w trasy diesel i kilkadziesiąt tysięcy zaoszczędzonych w kieszeni. Hybryda ma też bak 42 zamiast 52 litrów, więc biorąc pod uwagę dystans możliwy do przejechania na prądzie, ogólnie zasięg jest mniejszy. Gdyby ktoś jednak zdecydował się na tego Opla w wersji ładowalnej, to domyślnie siedzi w nim ładowarka pokładowa na prąd zmienny 3,7 kW, a za 1500 zł dokupić można 7,4 kW i wtedy do pełna ładowanie trwa około 2 godziny. U mnie przy 3,7 kW były to 4 godziny, a z domowego gniazdka najwolniej naładować można samochód w 7,5 godziny. Nie jeździłem nigdy tylko spalinową Astrą, zatem nie powiem na 100%, ale zakładam, że akumulatory w dolnej części nadwozia pozytywnie wpływają na stabilność w zakrętach i ta w testowanym modelu jest naprawdę dobra. Dodatkowo dostajemy tutaj wciąż cywilny i niewymagający pilnowania się układ kierowniczy, który jednak cechuje się dobrą precyzją, odpowiednio współgrającą z umiarkowanym oporem stawianym przez kierownicę i dzięki temu mnie Astrą jeździło się naprawdę przyjemnie i pewnie. Pod kątem komfortu samochód posiada bardzo udane fotele i dosyć sztywne zawieszenie,
trochę twardsze niż u francuskich bliźniaków, czego w sumie po Oplu można się spodziewać. Dla mnie jest to dobre posunięcie, bo osoby poszukujące konkretniejszych właściwości jezdnych mogą spokojnie celować w niższe i siłą rzeczy bardziej sportowe nadwozie Astry, a fani kanapowego podejścia mają podwyższone modele tego producenta, bo na przykład Crossland czy Grandland mają mocno odmienny charakter i są stworzone do bardziej leniwego przemieszczania się. Na drogach szybkiego ruchu do około 120 km/h hałas jest skutecznie kontrolowany i nie ma żadnych wyróżniających się dźwięków, a zbliżając się do 140 km/h pojawiają się one w okolicach lusterek i słupków, ale wciąż nie jest źle. Kierownica w Astrze zyskała nowy wzór, który nie przypadł mi do gustu. Nietrafioną decyzją jest także moim zdaniem wykończenie przycisków na niej fortepianową czernią. Za to do rozmieszczenia nie mam zastrzeżeń. Z prawej strony z grubsza, tak jak dotychczas, steruje się multimediami, też odbiera, odrzuca połączenia, wszystko pod jednym kciukiem. Z lewej strony w wygodny sposób można obsługiwać aktywny tempomat. Modyfikacja aranżacji zegarów to wciskanie lewej manetki. Z kolei naciskając prawą można przełączać się po komputerach podróżnych. Elektroniczne zegary też są nowe i mają oprogramowanie wspólne z innymi nowościami grupy Stellantis, co mi się podoba, ponieważ dzięki temu działają szybciej. Mamy też w nich większą przejrzystość i możliwość personalizacji. Można to robić w łatwy sposób, korzystając z ekranu środkowego. Są różne widgety różnej wielkości, ponieważ można sobie kilka tych różnych ekranów dodać i je łatwo przełączać. No to jest to bardzo wygodne. Też fajnie oceniam to, że można sobie w tych kompozycjach od razu miksować to, co będzie się wyświetlało na zestawie wskaźników oraz na ekranie przeziernym rzucającym wysokiej jakości obraz bezpośrednio na przednią szybę. W ten sam sposób zaprojektowane zostało dostrajanie zawartości na ekranie środkowym. Mamy tam wiele różnych widgetów, więc każdy znajdzie kompozycję odpowiednią dla siebie, a później pomiędzy tymi ekranami będzie taka osoba mogła się w wygodny sposób przełączać, ponieważ całość działa naprawdę sprawnie. Mamy też świetną reakcję na dotyk. Jeśli chodzi o już głębsze jakieś tam menu czy coś, to mamy podobną logikę obsługi, znaczy z lewej strony jest zawsze takie menu, które po prostu w zależności od tego, w jakie ustawienia wejdziemy, to się dostraja do odpowiednich zapotrzebowań. Ogólnie mamy tutaj całkiem to wszystko klasycznie zaprojektowane. W niektórych miejscach mogłyby te pogrupowania w kategorie być trochę lepsze, no ale nie jest to wielkie utrudnienie. Ogólnie i tak łatwo można tutaj dostroić wszystko to, co nas interesuje. Jest też wygodna szuflada z aplikacjami, takie menu główne, gdzie można się dostać do wszystkich najważniejszych rzeczy. Jest integracja bezprzewodowa ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc ogólnie jest to system moim zdaniem bardzo udany, najlepszy, z jakim miałem styczność w Oplach. Co mi się podoba, że w przeciwieństwie do np. bliźniaka technologicznego Peugeota 308 klimatyzacją można sterować w formie menu ekranowego, ale mamy też oddelegowane do tego fizyczne elementy sterujące, więc może różne rozwiązania na pokładzie są wspólne w ramach grupy Stellantis, ale jednak Opel zachował ten swój indywidualny, bardziej wciąż rozsądny charakter. Zabrakło go jedynie trochę w kwestii złącz do ładowania, ponieważ mamy 3 na pokładzie USB oraz gniazdo 12V. Niestety wszystkie te USB są w standardzie C. Pomimo rewolucji stylistycznej, pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego pozostał taki sam jak w czasach dołączania Opla do grupy PSA, co oznacza, że jest on moim zdaniem trochę zbyt gruby, ale dzięki obłym kształtom nie przeszkadza jakoś tak w kieszeni. Mamy za to bardzo duże poczucie solidności całej konstrukcji i wykończenie dobrej jakości chropowatym czarnym plastikiem. Regularne linie nadwozia Astry sprawiają, że frontowa szyba nie jest w tym samochodzie jakoś bardzo oddalona od głowy kierowcy, ani też mocno pochylona, co skutkuje też niezbyt długim podszybiem. Maska, poziomo poprowadzona, jest całkiem dobrze widoczna, nawet pomimo niskiej pozycji za kierownicą. W testowanym modelu widoczność na boki jest dobra, z tyłu poprzekątnej ograniczać ją może całkiem masywny słupek. Tylna szyba jak na auto tego typu jest dosyć wysoko poprowadzona, ale kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Układ kierowniczy Astry przy niskich prędkościach zachowuje swój styl pracy, jeśli chodzi o dobrą bezpośredniość, ale opór stawiany przez kierownicę ulega wtedy zmniejszeniu. Przekłada się to na dobrą zwinność na ciaśniejszych uliczkach i też łatwość podczas manewrowania. Rozmiary nadwozia to 437 cm długości i 186 cm szerokości, zatem one również nie utrudniają życia na parkingach, co w połączeniu z niezbyt dużym promieniem skrętu i kanciastością nadwozia przekłada się na dużą przyjazność Astry w mieście.
Sytuację gdzieś na parkingach ułatwić może jeszcze system kamer 360 stopni. W końcu taki prawdziwy, oparty o 4 fizyczne sensory, a nie jakieś tam zabawy z oprogramowaniem. Mamy też tutaj w końcu odpowiedniej jakości kamery. Teraz mają one naprawdę dobrą szczegółowość, ostrość obrazu. Trochę za bardzo rozciągają one pojedynczo to, co widzą, ale biorąc pod uwagę, że mamy bardzo funkcjonalny widok z lotu ptaka, no to nie jest to poważny problem. Dekoracyjne elementy świetlne we wnętrzu nowej Astry są obecne na drzwiach w postaci podświetlenia kieszeni niewidocznego w kamerze oraz znacznie lepiej dostrzegalnych LEDowych pasków w okolicach klamek. Tego drugiego elementu można sterować kolorystyką, jak również intensywnością świecenia. Jest również możliwość zmiany dominującego koloru na ekranach, ale to się odbywa w innym menu. Instrumenty pokładowe są już podświetlone niezmiennie na kolor biały, co w połączeniu z niezbyt dużą ilością dodatkowych elementów dekoracyjnych, a także tym, że przyciski i przełączniki nie są jakieś bardzo liczne w tej kabinie, tworzy tutaj mocno neutralny nastrój, który jest ok, ale też niczym kokpit tego modelu się po ciemku nie wyróżnia. Przednie światła w testowanym Oplu nie odbiegają projektem od tego stosowanego w innych nowych modelach tego producenta i mają dosyć prosty, ale jednak wyrazisty wzór. Są też one w pełni LEDowe. Diody obecne są także w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu też całe oświetlenie jest LEDowe i ma podobny styl do tego z przodu i tutaj również nie ma jakichś wymyślnych kształtów, ale to, co dostaliśmy, według mnie wygląda naprawdę dobrze i ogólnie światłom testowanego Opla po zmroku nie można nic zarzucić pod kątem designu, spójności czy nowoczesności. Opcjonalnie do Astry zamówić można bardzo udane matrycowe światła Intellilux wycinające część wiązki, aby nie oślepiać innych. W testowanym egzemplarzu znalazły się niestety standardowe, statyczne LEDy umieszczone w odbłyśnikach, co skutkuje kiepską precyzją poziomą odcinania strefy jasnej od ciemnej, a też zasięg tych świateł jest przeciętny. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Dodatkowo oparcia są miękkie, nad głową jest dobrze, ponieważ nawet mocno się prostując nie mam kontaktu z podsufitką, nawet włosami, więc mógłbym sobie bezproblemowo podróżować, bez żadnego garbienia. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Astry ładowanej z gniazdka ma 352 litry pojemności, o 70 mniej niż wariantów tylko spalinowych. Mamy tutaj niski próg załadunkowy, sporych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Z praktycznych dodatków w kufrze mamy haczyki na jakieś torby po obu stronach i to by było na tyle. Pod podłogą znalazły się niewielkie przegródki, m.in. na zestaw naprawczy. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskać można maksymalne 1268 litrów przestrzeni bagażowej oraz z grubsza płaską podłogę. Podsumowując, nowa Astra zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, bo to po prostu udany samochód, w którym trudno jest się do czegoś przyczepić, a jednocześnie nie czułem podczas użytkowania, że zatracił on charakter i rozsądek Opla, a tego się trochę obawiałem przed kontaktem z tym modelem. To znaczy, jasne, wspominany charakter jest wyraźnie odmienny od starej Astry, ale pod kątem np. stylistyki uważam to za krok w dobrą stronę i jedynie na zestaw układów napędowych mogę tu kręcić nosem, no ale obiektywnie patrząc, 130-konne spalinowce dla większości osób i tak będą w pełni wystarczające. I to wszystko, co przygotowałem o nowej Astrze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!